Dzień dobry bracia i siostry zjednoczeni w motocyklizmie. Dzisiaj się wybieram i zabieram was w Polsce nad morze na Wyspę Sobieszewską. Dzień taki jak dzisiaj, piękna pogoda, słoneczna, 26 stopni. Można było być pewnym, że dzisiaj nadwyrężymy lewą rękę, gdyż co chwilę podnosimy ją w górę. Ja to robię, bo lubię ten zwyczaj. Powoduje, że czuję się przynależny do tej społeczności. Od niedawna bądź co bądź, ale tak się właśnie czuję. I myślę, że każdemu z nas z tym dobrze. Jeżeli nie, bo już słyszałem różne poglądy na ten temat, no to każdego indywidualna sprawa. Niech tak zostanie. Bywałem już na tej wyspie, jestem z Pomorskiego, ale motocyklem jeszcze tam nigdy nie byłem. Chciałbym zobaczyć, jak się tam będziemy przeciskać, a dzisiaj w ten dzień, tak właśnie słoneczny, pogodny, najprawdopodobniej będzie tam ciasno i poznam smak różnicy bycia tam na motocyklu, a samochodem. No bo tam czasami, żeby przejechać 3-4 km trzeba było 3 godzin. Było to w sezonie, takim pełnym sezonie letnim, gdzie ludzie nad morze już o 6 rano jechali. Mamy połowę czerwca, więc jeszcze trwa rok szkolny, jeszcze ludzie tak na dobre nie zaczęli czasu urlopowego. No zobaczymy, co się tam dzieje jeszcze tak na krótko przed samym sezonem. Może zjem jakieś lody, może zjem jakiś obiad, kawę wypiję. No i ponawiam komunikat. Szukam Jarka, motocyklistę, którego poznałem 1 maja na stacji w Człuchowie, na Kampolu. Piliśmy razem kawę, opowiadaliśmy sobie, on jako starszy, bardziej, że tak powiem, z dłuższym stażem motocyklowym kolega kilka fajnych uwag mi przekazał. Poznaliśmy się sympatycznie, przeprowadziliśmy rozmowę, no ale tym samym tamtego dnia kontakt nam się urwał. Być może trafi na ten film i jakoś się odezwie gdzieś tu w komentarzu. Mam na szybie jego, nie wiem, borsuki? To chyba są borsuki, może jakieś gronostaje albo skunksy, nie wiem, nie powiedział mi tego, ale naklejkę na szybie wożę. Tak więc pomóżcie dotrzeć do Jarka siłą internetu, a będę wdzięczny. A póki co jadę, droga na razie jest tu w kierunku Gdańska dość nudna. Dopiero jak z niej zjadę, to się zacznie troszkę pojawiać trochę zakrętów. No może będzie tam ciekawie, a jeżeli nie, to już na miejscu. Przelecimy całe miasto Pruszcz. Widzicie jego panoramę w tej chwili. Bo musimy się przedostać przez to całe miasto, aby wyjechać na S6. Nie, przepraszam, to będzie S7. Ale dosłownie na 2 km, żeby potem odbić w prawo i już polecieć bezpośrednio na Wyspę Sobieszewską. Ale póki co cały czas jedziemy drogą 226. Nie wierzę, że to taki korek jest do tej Wyspy Sobieszewskiej. No jest okropnie długi korek. Zobaczcie, po lewej stronie, nie wiem czy widzicie, ale bardzo dużo rowerzystów ciągnie na wyspę nad morze. No i przekraczamy martwą Wisłę. A tu jeszcze jest ruch regulowany światłami. Pięknie. Pięknie, popatrzcie tam. Popatrzcie tam. W końcu rozwiązanie znalazłem dla tej mojej kamerki, żeby ona mogła jakoś tu fajnie wisieć. Jeden pan z drugim panem się nie odsunie. Ale to już nie warto. Tu zjeżdżamy i tu jest rozjazd na 2 strony. Jak się domyślacie, na lewo i na prawo. Na lewo do Gdańska i na prawo do Krynicy Morskiej. I tak sobie właśnie myślę, że może pojadę sobie do Krynicy Morskiej. Tam kiedyś była przeprawa promowa, nie wiem czy jeszcze jest.
bo to fajna, jest przeprawa promowa ze Świbna do Mikoszewa. Jadę tam, przepłyniemy się promem, co za niedziela. Kiedyś mieliśmy również przeprawę promową w Kwidzyniu, w Kwidzyniu na Wiśle i no odkąd wybudowano most, no to transportowo ten rejon zyskał dużo, gdyż no nie trzeba tam tak mocno czekać na te przeprawy promowe i się przejeżdża bardzo szybko. No to przyczepności, panowie, nie? Bawimy się dobrze. Ale wyjazd tu jest po tych kocich łbach. Bardzo przyjemny. O. Ale poczekaj, tu są jakieś bary. Może na kawy byśmy się zatrzymali. Tak, kawka jest kawka. Idziemy na kawkę. Trzeba się nawadniać w takiej temperaturze. No powiem wam, że dobijam już tutaj, parę kilometrów zostało do granicy z Rosją i do miejscowości Piaski na Mierzei Wyślanej. Minąłem Krynicę Morską, ale od Stegny do tego miejsca póki co no jest fajna droga, taka powinklowana, całkiem przyjemna do jazdy, asfalt gładki, winkle takie, o patrzcie, właśnie, i tam następny. No powiem wam, że bardzo przyjemna droga. Nie myślałem, że aż tu dzisiaj dojadę, ale zobacz jak jest pędziołek. Widzieliście jak przyleciał? Jeden, drugi wolniejszy. Ale był mocny tamten. Ciął ostro. A
Naprawdę fajna droga, polecam i nie myślałem, że tak będzie. Ja tu nie byłem tak daleko. Mam nadzieję, choć mapa pokazywała, że do samej granicy tutaj nie ma dojazdu jako takiego i jest takie małe miejsce nazywane Nowa Karczma tutaj i tu chyba to będzie ostatnie miejsce możliwe, do którego można dojechać. Bo do samej granicy ja nawet nie wiem, czy tutaj w tych piaskach jest przejście graniczne. Motocyklistów przy tej dzisiejszej pogodzie jest tutaj multum. Raz, że pogoda, dwa, chyba dochodzi do mnie to, że to jest też sprawa tej właśnie drogi, bo no, droga jest naprawdę fajna dla motorków. Cześć kolego, ile ja dzisiaj mam tu znajomych, matko bosko. I Zdzicha widziałem, minąłem, i Franka, i Józefa. No tu koledzy motorzyści mogli wziąć te osobówki. No po tych moich doświadczeniach w Czechach, na tamtejszych winklach, przychodzi mi to jakoś tak łatwiej. Zredukowanie biegu na niższy i dodanie gazu. No i teraz jest mój. Szkoda, że nie mam na kasku kamery, bo po prawej pięknie widać morze. No jestem w piaskach. Widzicie, jak taka dziwna ta tablica, taka niebieska. Jestem w piaskach, tu ma być granica, tu jest przystań, jakieś typy indyjskie, tu jest piękny, jakaś przystań portowa, zaraz tu zajadę, obkręcimy ją trochę. Strefa 40, sklep na piaskach. Ojojojojojoj, leżący policjant. Zauważyłem, że jak wjeżdżasz na policjanta, to nie hamuj przednim hamulcem, a tylnym ewentualnie, jak za szybko jedziesz, bo mocno dobija wtedy. Teleskop. Tu jest jakaś restauracja, dużo ludzi, więc może nie być tak drogo. No pojedźmy tu. Eko-oaza, ośrodek edukacji ekologicznej. No pojedźmy jeszcze kawałek, zobaczymy. Ale tu jest kawiarnia, tu jest... Musiałbym się jakiegoś tubylca spytać, gdzie to przejście graniczne. Albo może się skończy droga w pewnym momencie i to już będzie wszystko. No jedźmy jeszcze. Paliwa mam dość. Droga ślepa. To już jest chyba wszystko. No nie byłbym sobą, no. Tu zaraz do morza dojadę. Teraz się jakby w poprzek mierzę i poruszam. Tam widziałem z tyłu za sobą morze i teraz widzę przed sobą. Powinniście też to widzieć. Wracam. Nie dojadę do granicy. Się źle po tych jumpach jedzie. Ten wygląda na tubylca.
Przepraszam, a do granicy to tu daleko jeszcze? Słyszeliście? Trzeba zjechać do kościoła, pod skosem pojechać taką rowerówką, na parkingu zostawić i można się przejść, bo tak to się nie dojedzie. Cześć panowie. Wiecie jak do tej granicy tu gdzieś dojechać? Gdzieś tu niby koło kościoła, jakąś rowerówką i to najprawdopodobniej będzie ta. Teraz ten gość pewnie gdzieś tam był, to niby 3 km stąd. Przepraszam? Tam się jedzie, najbliżej do granicy można dojechać? Ale do samej granicy się nie dojedzie? Tak? Dzięki. Przyczepności. No na logikę wychodzi, że tam zakaz ruchu. Droga leśna, granica Polski 3 km. Widzicie tam? Granica Polski 3 km. Droga leśna. Droga leśna nie dotyczy rowerów, osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Turyści jeżdżą, pewnie nikim nic nie robi, ale no, zakaz ruchu. Nie będę łamał przepisów. Pokażę wam za to morze. Znaczy może pokażę wam morze. Nie, na pewno pokażę wam morze. Dobra, trzeba się tu gdzieś zaparkować w takim razie. Tu się zaparkuję. Dojechać się nie dało, ale ten budynek, który tam widzicie w tle, to jest już Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Taki sandacz 61 zł w zestawie z frytkami i surówką. No i piwkiem zero, żywiec. Na ostatniej plaży przed granicą z Rosją, gdzie jest punkt gastronomiczny. Ale mimo tego, że się tu kupuje jedzenie, to za kibelek trzeba zapłacić 4 zł. Coś gorzej niż na zachodzie. Drożej niż na zachodzie. Gdybym to wiedział. Zjedzcie w mieście, może drożej zapłacicie, ale się wysiekacie w normalnych warunkach, a nie w toj-toju. A na domiar złego ręce po tym jedzeniu trzeba było umyć w morzu, bo nie ma żadnej toalety. Nie jestem jakiś przewrażliwiony na takim punkcie, ale no jeżeli sprzedaje ci jedzenie ktoś, a musisz dopłacić jeszcze za kibel, że chcesz się wysikać przed tym jedzeniem, za kubeczek do piwa kolejna złotówka, no zjedźcie, sugeruję, zjedźcie tu na dole, w centrum, jest w tych piaskach, jest kupa restauracyjnych, o tu po prawej stronie jest też restauracja, dużo ludzi, więc najprawdopodobniej całkiem nieźle dają jeść. Jestem przekonany, że drożej będzie, że będzie na pewno drożej, ale macie jakiś komfort, no kurde blade, już się komfort nam jakiś w życiu należy. Dlatego najprawdopodobniej na moim kanale nie zobaczycie podróży mojej z namiotem, chyba że jakiś przypadek, a raczej to będą jakieś miejscówki hotelowe czy noclegowe.
No bo ma się już te swoje lata, proszę Państwa, prawda? Wyjeżdżaliśmy z Piasek. Nie wiem, czy to jest podyktowane tym, że jest to strefa nadgraniczna i ta tablica z napisem miejscowości Piaski nie była czarna, a niebieska. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, pozostało mi 100 km do domu. Myślę, że to ogarnę gdzieś w 2 godziny przy dzisiejszym ruchu, bo jednak ruch w tą niedzielę jest dość duży. A od Was bym chciał się dowiedzieć, cześć kolego, chciałbym się dowiedzieć, to był Roman. A od Was chciałbym się dowiedzieć, jak Wy macie taki dzień, pogoda dopisze i chcecie siadać, jechać, to dokąd, jak daleko się wypuszczacie, w jakie miejsca, dajcie znać. Będzie miło się poczytać, jak to wygląda u Was. A na razie tymczasem i zaraz będę siadał do montażu tego filmu, co dzisiaj ponagrywałem materiał. Tymczasem